Witam Was. Dzisiaj kolejne pytanie, które padło już w sumie kilka razy, a mianowicie, która woda jest lepsza? Źródlana czy mineralna? Wydaje mi się, że tutaj chodziło komuś po prostu o wodę w butelkach, która jest ogólnie dostępna w handlu, we wszystkim. Także na samym początku chciałem powiedzieć, że ja nie polecam za bardzo picia wody takich butelkowych, ponieważ tam są różnego rodzaju dodatki. Jeżeli chodzi jeszcze o dodatkowo wodę w plastikach, no to już jest całkiem wielki problem, ponieważ jeżeli jeszcze to jest wszystko tak zimne, przetransportowane, to jeszcze troszeczkę ujdzie. Problem pojawia się w lato, kiedy jest na przykład gorąco i te wody są transportowane jakimiś ciężarówkami, to się wszystko nagrzewa, nie wiadomo do jakiej temperatury, nie wiadomo jak to tam stoi później w magazynach, czy tam też nie ma czasem ciepło i tak dalej, i tak dalej. Ponieważ wtedy, jeżeli woda się zacznie nagrzewać, to zaczną przechodzić różnego rodzaju substancje z tych plastików właśnie do wody. No i wtedy będzie to po prostu stwarzało nam troszeczkę problemów tutaj w tym wszystkim, również dla naszego zdrowia będzie to stwarzać problemy. Ale przechodząc dalej do tematu, mineralna czy źródlana? Ja absolutnie nie ruszałbym wody mineralnej. Woda mineralna zawiera różnego rodzaju minerały w sobie. One często są nawet sztucznie dodawane do środka, które tam nie występują w tej wodzie, czyli ona jest po prostu nawet nasączana tymi minerałami. Problem pojawia się taki, że nasz organizm nie chce tych minerałów przyswoić z tej wody. I one zaczynają robić różnego rodzaju problemy, ponieważ mogą zatykać na przykład żyły w naszym organizmie, przyczyniając się do różnego rodzaju chorób układu krwionośnego z zawałem włącznie. Także ja trzymam się od wody mineralnej z daleka. Natomiast jeżeli chodzi o wodę źródlaną, jest to woda, która występuje naturalnie, jak sama nazwa mówi, ze źródeł, czyli źródlana. Tą wodę absolutnie jak już, to ja zawsze taką wodę sobie biorę, jak już muszę, ponieważ rzadko mi się zdarza, że korzystam z wody z butelek, ale zdarza mi się to oczywiście, no nie umrę przecież jak wypiję sobie raz wody z butelki. Jest taka opcja, że czasami jest problem, że gdzieś coś musiałem za długo zostać, czy coś, skończyła mi się woda, którą wziąłem ze sobą, jesteśmy daleko poza domem, nie ma jakiegoś źródła, gdzie bym mógł sobie zaczerpnąć, bo czasami są po drodze takie małe źródełka, gdzie można stanąć, one niekiedy są jakieś specjalnych właściwościach i tak dalej, i tak dalej. To wtedy można sobie stanąć, natankować sobie butelkę i można dalej po prostu pić i kontynuować podróż, ale czasem nie ma. I wtedy też jestem zmuszony, żeby coś kupić, ponieważ wolę już wypić taką wodę, niż całkowicie się odwodnić, ponieważ jeżeli całkowicie się odwodnię, bo ja muszę na siłę wypić moją wodę, którą mam tutaj w domu i nie ruszę żadnej innej, to wtedy zagęszczę swoją krew i mogą powstać różnego rodzaju inne problemy tutaj w całym organizmie. Ponieważ jak wiadomo, jeżeli tracimy zbyt dużą ilość wody, to zaczynają spadać wszystkie czynności życiowe i może się to źle skończyć w tym momencie. Także tylko i wyłącznie woda źródlana, jeżeli chodzi o to, co ja robię. I teraz taka mała ciekawostka, może ktoś jeszcze tak kiedyś będzie mieć czas i przejdźcie sobie teraz w tych regałach, gdzie stoją wody w sklepach. Policzcie, ile jest tych wód wszystkich razem, jakich jest rodzajów. Jak wejdziemy na przykład do jakiegoś hipermarketu, mamy całą taką długą aleję pełną wody. I spróbujcie teraz znaleźć wodę źródlaną. I już Wam życzę sukcesu. Bardzo mała ilość jeszcze jest wody źródlanej. Większość jest mineralna. Możecie przejść, możecie sprawdzić. Ja przeszedłem przez jeden taki większy supermarket, przez całą aleję. Wyobrażacie sobie, że nie znalazłem ani jednej wody źródlanej. Były wszystkie mineralne. Wszystkie. W innych marketach jeszcze jest jedna taka marka też, ale nie będę tutaj robić teraz reklamy im, która ma wodę źródlaną. Powiem tylko tyle, że jest to ciemno-niebieska butelka, niestety plastikowa w tym wypadku. Bo źródlaną jeszcze w szklanej znaleźć, to już jest nie lada wyczyn, ponieważ nawet te dobre, drogie wody, które są w szkle, to są wody mineralne. Takich wysokich marek. Jak ktoś tam ma pojęcie, to wie, że taka butelka wtedy gdzieś koło 5 zł kosztuje. To jest też woda mineralna niestety. Przeważnie.
Także trzeba się naszukać, ale jest to do znalezienia. Znajduję też i wodę w szklane, która jest źródlana. Jest to możliwe. Też jest taki jeden sklep, w którym ja na przykład potrafię takie coś kupić w szkle. Jest to woda gazowana. Tutaj też z tym problemu nie ma, że to jest gazowana woda. Czasami lubię nawet sobie takiego troszeczkę bąbelki wypić, bo tak fajnie bąbluje ci w nosie dla odmiany. Także wszystko jest dla ludzi, tylko trzeba zachować umiar z tym wszystkim. Ale tutaj, tak jak mówię, uczulam na wodę mineralną. I to nie jest przypadek według mnie, że nie ma wod źródlanych w sklepach, że jest ich aż tak mało i że one znikają, bo kiedyś ich było więcej, a nagle jakoś ich jest coraz mniej. Wszystko zamienia się na wodę mineralną niestety. Dobra, moi drodzy, myślę, że pytanie zostało odpowiedziane. Pytanie było na tyle ważne, że postanowiłem zrobić aż całkiem osobny film o tym, ponieważ żeby to było uwidocznione i żeby to nie znikło w gąszczu tak zwanego kuja, które robimy. Także tyle na dziś. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Hej.